Conga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 25 dzień czerwca 2024 roku. Imieniny obchodzą Prosper i Tolisława. Za oknem mamy 22 stopnie Celsjusza, przeważnie słonecznie. Blok BTC 849415, cena KNG 1,69 USDT, cena cash 300,5 KNG i to jest kwadrans z Kangą, wydanie 207. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie i jakie macie dzisiaj humory. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się sparaliżowany budynek? Parlament. Nieruchomość. Bo to było takie proste, naprawdę. Łukasz, daję ci szansę. No. Dobra, Łukasz, krew się leje. Widziałeś... się leje. Tak lekko osocze tam się wytacza. Widziałeś, jaką cenę mieliśmy na Bitcoinie dzisiaj w nocy? Poniżej jakiego progu zeszliśmy? No poniżej 58. Czy 59. To ty byłeś jeszcze niżej niż ja. Poniżej 59 na pewno, tak. Ale nie doszło do 57 100, bo po tyle chciałem kupować, więc tyle nie było. Niektórzy mówią, jest taki człowiek, którego śledzę na Twitterze, Aż Krypto, bardzo go lubię i on powiedział tak, jeżeli przekroczymy $60,000 w dół, to kolejne wsparcie na Bitcoinie to $12,000, ale chyba sobie jaja robił, w sensie on jest bardzo jednak pozytywnie nastawiony. No ale powiedz, co się takiego dzieje w ogóle? No właśnie za dużo tutaj powiedzieć nie można, no bo wczoraj jak oglądałem różnego rodzaju analityków, którzy opowiadają na temat ceny krypto, rysują te kreski i markerem zaznaczają punkty wsparcia i w ogóle tego typu rzeczy, to można powiedzieć, że po 6 godzinach to wszystko przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Cena faktycznie poszła w dół całkiem mocno. Pojawiło się już kilka opinii na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Jest kilka teorii, o tym porozmawiamy, myślę, w dalszej części, no ale generalnie faktycznie cena Bitcoina na różnych giełdach tak w okolicach $58,000 była. Jestem ciekaw, czy ktoś przewidział to w dalszej części, czy ktoś wygrał nasz konkurs na najlepszego prognostyka ceny Bitcoina. No, mimo dużej ilości pozytywnych sygnałów mieliśmy gwałtowny spadek. Cena z 60 ponad 6 000, chyba to nawet 67 było w jakimś momencie, poszła właśnie do po 58 000, także spadek dosyć istotny, no ale co by nie mówić, to tego typu sytuacje mieliśmy no dosyć często, nie? To ja cały czas przypominam ten obrazek i tutaj sami zobaczcie, jak to wygląda. No, w czasie hossy, która miała miejsce w 2018 roku, 18, to mieliśmy aż 6 spadków Bitcoina o 30 albo więcej procent, więc to nie jest jakaś wielka korekta, chociaż różni analitycy mówią o olbrzymiej likwidacji longów. Tam w pewnym momencie zaczęły te komunikaty lecieć na Twitterze jak szalone. Ja z najwyższą kwotą, jaką znalazłem, to prawie $200 milionów zlikwidowane, więc nie jakaś tam mała kwota. No do tego pojawiły się
sygnały, które, czy tak, longi zostały polikwidowane, cena, spadek nabrał większej dynamiki, a na rynku zaczynają się pojawiać coraz więcej takich pozytywnych informacji, które wskazują, że ta cena raczej powinna iść w drugą stronę. No i narodziło się teorii spiskowych na temat tego, co tak naprawdę się stało. Ja czytałem dwie. Jedna mówi o tym, że to jest manipulacja przed ETF-ami ETH. To jedna taka narracja, a druga, którą można skrócić do takiego prostego stwierdzenia: państwa wyprzedają bitcoina, bo chcą powstrzymać wzrost. No jedno państwo wyprzedało ostatnio, Niemcy. Tak, ciekawe, jakiś drobiazg w sumie, 20 nie? milionów, wartość 20 milionów, taką widziałem, oczywiście, natomiast doszło do kumulacji według mnie właśnie różnych wydarzeń, bo na przykład Mt. Gox podobno, znowuż, cały problem polega na tym, że jest tak wielki szum informacyjny, jeżeli nie jesteś detektywem, który jest zatrudniony na pełen etat i jednocześnie dziennikarzem śledczym, no to bardzo ciężko tobie ocenić, na przykład co z tym Mt. Goxem się dzieje, bo już wiem, że jakiś czas temu, tak przynajmniej mówiliśmy tutaj na łamach kwadransu z Kangą, jakieś wypłaty zaczęły mieć miejsce, mówiliśmy nawet o tym, że one nie wpłynęły jakoś mocno na cenę, no ale jak właśnie jest. Natomiast pojawiła się informacja, podobno bardzo precyzyjna, jaka będzie dystrybucja bitcoinów, dokładnie bitcoinów w lipcu tego roku do użytkowników Mt. Goxa. I tutaj nawet spoglądam w swoje notatki i wygląda na to, że Mt. Gox chce wydystrybuować w lipcu 143 000 bitcoinów. Tak, no to jest dosyć pokaźna ilość i jestem ciekawy, jak duża część tych bitcoinów zostanie sprzedana. To nie wiadomo, ciężko to oszacować, szczególnie gdy nastroje w tej chwili na rynku, oczywiście z jednej strony wskaźnik tego strachu bitcoinowego wszedł na fear, czyli na strach, tak. Nie ma euforii, więc można powiedzieć, że mamy raczej nerwową sytuację na rynku, ale z drugiej strony te osoby, które dostaną te bitcoiny, to nie są osoby, które są na rynku od roku, dwóch. To są osoby, które były wiele lat temu na bitcoinie, one widzą olbrzymie wzrosty. Myślę, że bardzo często będzie pojawiała się taka strategia, ja bym taką wybrał osobiście, że sprzedałbym tylko tyle bitcoinów, żeby odzyskać kapitał, który straciłem. No to będzie drobiazg. Dobrze wiesz, to będzie drobiazg, ale resztę bym trzymał. No ale to ja jestem tutaj niepoprawnym optymistą. No bo ci wszyscy ludzie, którzy dostaną, oni mają astronomiczne stopy zwrotu. Tak. Nawet jeżeli dostali tam 1/25 tego, co wpłacili, mają astronomiczne stopy zwrotu i to dla wszystkich z nich będzie po prostu zmiana o rzędy wielkości, jakości ich życia. Całe dynastie być może będą mogli utrzymać. No więc oczywiście teraz przesadzam, tylko chodzi mi o to, co się dzieje w tych głowach. Ci ludzie od dawna czekają na te pieniądze i może nastąpić zrzut. Ale jest jeszcze parę innych rzeczy. Mam inną statystykę, Łukasz. Oto okazuje się, że w czerwcu mieliśmy największą wyprzedaż w tym roku bitcoinów przez górników. Tak, no i to jest, można powiedzieć, że górnicy się w pewnym sensie poddali, a nawet czytałem, ile było kręgów piekła u Dantego? 7? 7? No właśnie, to czytałem 7 kręgów piekła górników, taki wpis, gdzie była mowa nawet chyba o 52 000 jako tym najniższym poziomie, gdzie po prostu górnicy spalają się ze strachu i w ogóle zamieniają się w popiół, ale ostatnie zdanie było całkiem optymistyczne, bo pamiętajmy, że Feniksy powstają z popiołów i będzie znowu dobrze, ale tak sensownie patrząc na to faktycznie górnicy nagle pękli. Nie wiem czemu. To jest zadziwiające, bo no, myślę, że oni mają jakąś znajomość rynku, wiedzą, co się dzieje i to jest takie dosyć dziwne. Z drugiej strony przed wielkimi bullrunami zawsze mieliśmy ten moment, w którym górnicy się poddawali. No jak ciekawe. Poddawali się górnicy i wtedy zaczynał się bullrun, czyli był osiągnięty próg bólu górników, spadły ich portfele, no i w tym momencie zaczynał się raj do góry. No,
Wiesz co, ja po prostu myślę, patrzę na cenę z początku tego roku, to było $42,000, no więc i wtedy mieliśmy ten rajd związany między innymi z ETF-ami bitcoinowymi, więc górnicy po prostu trzymali, być może wydawali jakieś tam swoje oszczędności i teraz, kiedy widzą, że dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, no to chcą realizować swoje oszczędności po to, żeby móc utrzymać kopalnie. Bo zwróć uwagę, że jakiś górnik jest na rynku dłużej niż cykl, czyli ten, który ma duże doświadczenie, no to on wie, że tutaj są lata tłuste i lata chude. I trzeba być gotowy na lata chude, więc oni muszą kumulować kapitał, żeby przetrwać wtedy, kiedy przyjdą lata chude. Z drugiej strony czytałem newsy na temat tego, że wiele kopalni w tej chwili się rozbudowuje. Mają inwestycje i to takie pokaźne. Jedna z nich dostała ponad $100 milionów inwestycji na zakup nowego sprzętu i powiększenie swojej serwerowni. Także no, można powiedzieć, że górnicy będą tutaj zawsze z nami. Oni mają faktycznie te lata tłuste, lata chude, ale co do zasady hash rate rośnie, będzie coraz lepiej. Dla nas to jest dobrze, jeżeli hash rate rośnie, no bo sieć jest bardziej bezpieczna, a jeśli chodzi o samych górników, no cóż, jeżeli oni wyprzedadzą to, co wykopali, to znowu zmniejsza się podaż na rynku. Nie? I pamiętajmy, że cena bitcoina to jest wypadkowa podaży i popytu. Jeżeli nie mamy popytu, a jest podaż, no to w tym momencie mamy zawsze spadek ceny, a mamy przecież za sobą jeden z najdłuższych okresów wyprzedaży bitcoinów przez ETF-y. Nie? Tutaj pojawiła się... Mam wykresik dla ciebie, w takim razie ty opowiadaj, a ja go tutaj pokażę. Proszę bardzo, boom i boom. To tylko zanim jakby skomentujesz, to zobaczmy. Patrzę w tej chwili na tą przedostatnią zieloną kreskę i mieliśmy wówczas... Ale nie widać jeszcze. Jak to nie widać? Już widać. Przepraszam. Boom. Przedostatnią zieloną kreskę, to jest 7 dzień czerwca, to zobacz, że jakby kasa, która była ładowana w ETF-y, jeżeli dobrze to wszystko interpretuję, to było 61 miliardów. 61 miliardów. Jestem na końcu, w tej chwili 24 dzień czerwca i widzę 51, czyli 10 dużych baniek, jak to powiedziałby Trump, 10, bo dzisiaj o Trumpie też będziemy gadać, 10 dużych baniek gdzieś poszło. Pytanie gdzie? I no tutaj cena musiała zareagować. Cały czas jakby w te ETF-y inwestują jednak zwykli ludzie. To jest bardzo ciekawe, bo potwierdzają się te analizy, o których mówiliśmy wcześniej, że z jednej strony mamy sytuację, że inwestorzy kupują te ETF-y. Wiemy, że instytucje nie wchodzą jakoś agresywnie jeszcze, a jeszcze trzecia informacja, która spłynęła i która też znowu się potwierdziła, że doradcy finansowi cały czas nie są pozytywnie nastawieni do amerykańscy, do tych ETF-ów bitcoinowych, czyli mimo niezbyt pozytywnych zachęt ze strony doradców finansowych, bo oni nie rekomendują jeszcze masowo zakupu tego funduszu bitcoinowego, to pieniądze wpływają w rekordowym tempie, no bo pamiętajmy, cały czas te ETF-y są największym sukcesem na rynku chyba od zawsze, tak? Nie było tak udanych ETF-ów. Więc... Tak, jeżeli chodzi o ETF-y, to ten bitcoinowy jest najbardziej zaskakujący. Ale chciałem ci powiedzieć jedną rzecz, bo rozmawiałem wczoraj z kolegą ze Stanów, o którym ci mówiłem przed audycją. No znasz go dłużej ode mnie i on to jest utalentowany inżynier dźwięku. Utalentowany facet, ma 62 lata i powiedział tak, jest Amerykaninem, w sensie takim z dziada pradziana, powiedział tak. Pozdrawiamy Pola, myślę, że możemy tak powiedzieć. I teraz on powiedział tak, Sławek, ja nie znałem się nigdy na inwestycjach finansowych, zawsze powierzałem moje pieniądze funduszom, nic z tego nie mam.
nic z tego nie mam. I mówi, i teraz dzwonię do ciebie, żeby zapytać się w końcu tego Bitcoina. I no wiadomo, pokazałem mu strategię DCA i tak dalej i on powiedział, to wszystko, co mam, ładuję dzisiaj w krypto, więc powiedziałem, nie rób tego, rozłóż to na cały rok, te zakupy, ale to było dla mnie zaskakujące. On powiedział, nic z tego nie mam. Całe lata pracuję i czuję się po prostu oszukany, parafrazując jego wypowiedzi. W kontekście tego, co mówisz o doradcach finansowych, to budzi jakieś wątpliwości albo pojawiają się gdzieś tam znaki zapytania. No to jest co do, generalizując może, tak. doradcy finansowi to są zwykli ludzie. Oni nie mają jakichś magicznych mocy, nie mają dostępu do jakiejś ekstremalnie tajemnej wiedzy. Mogą wyglądać na takich bardzo często, ale takimi nie są osobami. Po prostu wiedza na temat inwestycji w tej chwili jest tak niska, świadomość inwestycji jest tak niska w społeczeństwie, że jak ktoś cokolwiek wie, to już wie dużo więcej niż przeciętny człowiek i ci doradcy naprawdę nie wiedzą dużo. Oni nie mają i nie ma się co dziwić, bo świat finansów jest w tej chwili tak rozbudowany i tak złożony, że jedna osoba nie jest w stanie poznać całego spektrum możliwości i zależności, jakie występują, a z drugiej strony, bo z krypto jest to samo, nie? Kiedyś mówiliśmy o tym, że to było chyba w 2017 czy 2018, że właśnie się kończy moment, w którym jedna osoba może wiedzieć wszystko na temat krypto. Tak. W tej chwili ten świat krypto jest tak złożony, tak rozbudowany, że naprawdę nie da się wiedzieć wszystkiego na temat krypto, żeby jedna osoba wiedziała naprawdę w detalach, co się tam dzieje. No i teraz wracając do tych doradców finansowych, oni bardzo często realizują strategię, która została im dana, a te strategie nie są budowane po to, żeby zarobił przeciętny Kowalski. To nie o to chodzi. No tak, one są budowane po to, żeby zarobili ci, którzy prowadzą te wszystkie fundusze inwestycyjne, którzy mają zarabiać na obrocie, na tym, że ludzie to kupują i to jest cel istnienia tych funduszy i doradców, więc o ile sami nie zgłębimy jakiegoś tematu w stopniu pozwalającym na ocenę, czy to jest dobre, czy to jest złe i rozumieniu tego, co się dzieje, tak długo nie będziemy w stanie efektywnie inwestować. No, zgadza się, potwierdzamy. To się nazywa zrób własny research, do your own research. Dobra. A co masz do powiedzenia na temat Ethereum? Czy masz jakieś... No, Ethereum, z jednej strony można powiedzieć, że wycofanie się SEC-u, bo SEC wycofał się z pozwu przeciwko Ethereum 2.0. To jest bardzo dobra wiadomość. Nie jest to pełne zwycięstwo, tam jeszcze jest kilka spraw otwartych, ale można powiedzieć, że Ethereum 2.0 jest bezpieczne. No i teraz tak dobry sygnał plus zatwierdzenie ETF-ów na Ethereum powinno skutkować raczej dużymi wzrostami, a tutaj mamy spadki. Nawet wielu analityków mówi o tym, że po otwarciu ETF-ów eterowych nastąpi spadek ceny, ponieważ Grayscale będzie wyprzedawał swoje zgromadzone etery. Chociaż z drugiej strony teraz się pokazała ciekawa sprawa, bo Grayscale nie powtarza błędu, który zrobił z bitcoinowymi. Czyli co, obniża ceny? Za 0%. Kurczę. No, nie bierze żadnego fee na samym początku, przynajmniej takie informacje do mnie dotarły. Jeżeli macie jakieś inne, to bardzo proszę, żebyście dali nam w komentarzu znać, bo faktycznie ilość informacji prawdziwych i nieprawdziwych jest tak olbrzymia, że łatwo się w tym pogubić. Tutaj na boku zupełnie i to jest taki trochę apel do wszystkich widzów. W niedzielę oglądałem sobie coś tam na YouTubie i zobaczyłem, że jest jakaś premiera, to była niedziela albo sobota, nie pamiętam, że jest premiera, czy na żywo stream z Tesli. Tak. Kanał Tesli, leci stream, oglądam, a tam Musk mówi do mnie: wpłać tutaj na ten kod, bitcoiny, etery, Doge. Po imieniu i nazwisku. Prawie mówi do mnie po imieniu i nazwisku. Mówi: wpłać tutaj, bo jak wpłacisz, to teraz za to, że oglądasz, już się pojawiło uzasadnienie. Tak. Za to, że oglądasz, że będziesz pisał komentarze, to my ci odeślemy 2 razy tyle.
No po prostu coś niesamowitego. Wygenerowany filmik z Muskiem, który stoi na scenie, który mówi: wpłać teraz, tutaj są te kody, i jeszcze mówi w ten taki maskowy sposób, to znaczy taki trochę nieskładny, trochę taki niepłynny. To naprawdę wyglądało bardzo, bardzo autentycznie. Nie wszedłem na tą stronę, nie sprawdziłem, jakie tam adresy się pojawiają. Podejrzewam, że te adresy, które tam się pojawiają, są dynamicznie tworzone, więc nie można byłoby zobaczyć, ile ludzie powpłacali, ale sądzę, że zarobiono na tym całkiem sporo i mnie zastanawia, dlaczego takie filmiki nie są usuwane przez YouTube'a, a filmiki normalne, prowadzone przez ludzi tak jak nasze, są ograniczane w zasięgach i często wycinane. To jest w ogóle chyba do dyskusji na zupełnie osobnym programie, ale tak jest. Nasze filmy, jak i innych osób, które zajmują się krypto, bardzo często są ograniczane zasięgami, wycinane, niepolecane innym. Nie wiem dlaczego, ale Teslę zobaczyłem fałszywą. Nie? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Pamiętajmy, że jak zamykamy usta, ktoś to powiedział, to jest parafraza, ludziom dobrym, no to źli mogą działać jeszcze bardziej. Jak wkleiłeś ten link na nasz wewnętrzny komunikator firmowy, jak ja w niego kliknąłem, to już było ściągnięte. W sensie tam nastąpiła chyba szybka interwencja, ale fakt jest taki, że kiedyś na przykład to jest śmieszne, ale przed jakimś filmem KNF-owskim na temat kryptowalut, bo chciałem go tam sprawdzić, pojawiła się reklama na YouTubie namawiająca mnie do inwestycji w krypto. Jakieś takie, wiesz, tam wyślij i tam 15% w skali tygodnia, coś takiego. To jest właśnie chichot losu. Ale właśnie, słuchaj, a propos w ogóle zmian w ogóle i tego, co się dzieje w Polsce. Oto chciałbym Ci pokazać i wszystkim naszym telewidzom fragment wywiadu, który pojawił się w Rzeczypospolitej. Tomasz Bardziłowski, prezes GPW, to jest taki wywiad, gdzie tam rozmawiałem o różnych rzeczach i tak dalej. I teraz proszę bardzo, klikam Command F, klikam krypto, żeby tutaj i czytam wypowiedź. Świat idzie w kierunku ETF-ów na kryptowaluty. To jest pytanie dziennikarza. I on odpowiada w ten sposób. Mamy zapytania ze strony globalnych podmiotów, które mają w ofercie takie produkty. Pracujemy z nimi nad tym, aby w najbliższym czasie doszło do tego typu debiutów na giełdzie papierów wartościowych. Myślę, że jest na to szansa w najbliższych miesiącach. Bum, piekło zamarzło. Dalej jak sobie poczytamy, to widzimy, że tam regulator jest niechętny. Zachęcam do tego, żeby ten artykuł odnaleźć i przeczytać. Jak już takie osoby, kiedyś słyszałem jedną rzecz, że giełda papierów wartościowych jest jedynym podmiotem publicznym, gdzie od samego początku zatrudniani byli kompetentni menedżerowie. To znaczy nie może być wykorzystywana do celów politycznych. Powtarzam czyjąś opinię, ja tego nie zweryfikowałem, bo wszędzie indziej można wstawić kogoś, kto tam zajmował się różnymi rzeczami, ale na GPW muszą być osoby kompetentne. Jest to zaskoczenie, że w takiej prasie pojawia się taki wywiad i ktoś taki odpowiada w ten sposób. Ciekawy jestem, czy był wezwany na dywanik, czy nie, ale jest to ciekawe. Myślę, że to jest nieuniknione. Nie da się już zatrzymać tego pędu. Zaraz pogadamy o Winklevossach. Uważam, że Europa... Dobra, przepraszam, bo ci wszedłem w zdanie, dokończ. Nie, po prostu uważam, że nie da się tego zatrzymać. I patrząc na to, co się dzieje na świecie, na przykład to, że zaczynają pojawiać się przecieki, takie spekulacje na razie. Ja śledzę to, co dzieje się w Argentynie, co robi Javier Milei i na przykład rewelacyjny news. Wiesz, że ostatni tydzień to był pierwszy od 30 lat tydzień w Argentynie, gdzie nie było inflacji. Wow. Pierwszy od 30 lat. Nie wzrosły ceny produktów żywieniowych, nie wzrosły ceny kawy, napojów, jedzenia. Coś niesamowitego. To jest całkiem duże moim zdaniem osiągnięcie, ale kluczowe jest to, że zaczynają się pojawiać przecieki, że Milei, bo on jest bardzo tak optymistycznie nastawiony do dolara i chce współpracować ze Stanami, ale zaczynają, ponieważ Stany są takie troszeczkę nie przejawiają entuzjazmu, to niektórzy analitycy i czytałem w 2 miejscach na pewno, wydaje mi się, że w 3,
takie krótkie wzmianki, że Argentyna czy Milei rozważa przesunięcie, jeżeli z dolarem nie wyjdzie, to przejście w stronę Bitcoina. No, to by było coś. I to jest coś, jakiś argument. Byłoby naprawdę ciekawie, gdyby tak duże państwo, tak istotne państwo nagle coś takiego zrobiło. No, na razie wiem, że Argentyna uskutecznia handel barterowy z... Jejku, jak się nazywała ta firma od komórek, którą zbanowali w Stanach? Nie pamiętam, dajcie znać, jak ona się nazywała, ale ona podobno sprzedaje właśnie sprzęt komórkowy do Argentyny. W zamian za to dostaje to, co Argentyna ma, czyli wołowinę. Okej. Takie newsy krążą. No, czy to prawda, też ciężko zweryfikować tak w 100%, ale i kilku polskich youtuberów nagrało. Huawei, tak. No, Huawei to tak. Zrobił, dziękujemy bardzo. Tutaj tak, aż trzech. Super. Tak. To Huawei właśnie w tej chwili jest największym importerem w Chinach wołowiny. Boom. Jak tutaj działa wolny rynek. No to pogadajmy o tych Winklevossach, no bo wiem, że ty też masz tutaj informacje. Bracia Winklevoss przekazali na kampanię Trumpa w sumie $2 miliony w Bitcoinie. Po $1 milion tak. Chyba porówno dali. Tak. No problem polegał na tym, że ostatnio musieli dostać zwrot, bo przekroczyli limit, jaki jest dopuszczalny w Stanach. Tam jest 800 parę tysięcy i musiano zwrócić im trochę krypto. Ja tam sobie połączyłem kropki, pomyślałem, hej, jak oni dali bitcoiny, oni powiedzą, hej, no ale teraz ten bitcoin jest warty mniej niż 2 miliony, niż tak. 800 tysięcy, więc może jednak zostanie. No ale faktem jest, że takie ogłoszenie zostało wydane, oświadczenie sztabu wyborczego czy tej organizacji, która przyjmuje datki. No więc to też pokazuje, że faktycznie Trump zbiera poparcie wśród osób ze świata krypto. Tak. Nie jestem przekonany, czy możemy jednoznacznie powiedzieć, że to jest dobrze, bo nie wszystko, co mówi Trump jest... Nie, no tak, oczywiście. Właściwie to nie tak, że go popieram, raczej chodzi o pokazanie, że jest taki trend. No Joe Biden nie zajmuje się tak bardzo krypto, chociaż znowu słyszałem od kilku znajomych, że tam też coś się zaczyna dziać. No i widzimy też, no jednak ten ruch z SEC-iem, jednak ten ruch z zatwierdzeniem ETF-ów, ETH może pokazywać, że coś zmienia się w tej administracji, która jest. Bo się zmienia według mnie. Tutaj mam wypowiedź jednego właśnie z braci Winklevoss, który tak uzasadnił swoją wpłatę na kampanię Trumpa. W ciągu ostatnich kilku lat administracja Bidena otwarcie wypowiedziała wojnę kryptowalutom. Uzbroiła wiele agencji rządowych w zastraszanie, nękanie i pozywanie uczciwych graczy w naszej branży w celu jej zniszczenia. I powiem tak, strasznie mi się te słowa podobają. Nawet jeżeli są trochę rebelianckie i bojczyczne, to wydaje mi się, że tak właśnie było wtedy, kiedy Gary Gensler doradzał królowi Rohanu. Kto oglądał Władcy Pierścieni, wie, o co chodzi. I teraz powiedziałeś 5 minut temu o to, że pewnych rzeczy nie da się zatrzymać. Europa w mojej ocenie, i mówię to już naprawdę z dużym przekonaniem, chce zatrzymać postęp. Mówiliśmy o tym nie raz. I wielkie imperia upadały, dlatego że powstrzymywały te ruchy, których nie należało powstrzymać. Sama Mika. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś przyjdzie i powie do wszystkich urzędników, którzy wymyślili Mikę w takiej postaci, w jakiej jest w tej chwili wprowadzona, albo pójdzie do polskich urzędników, którzy wprowadzają przepisy polskie o wiele bardziej restrykcyjne, niż wymaga tego od nas Unia Europejska. Tutaj też się zastanawiam, o co chodzi, ale mam nadzieję, że ktoś kiedyś przyjdzie i powie, słuchajcie, tak naprawdę dokonaliście zbrodni. I oczywiście nie takiej zbrodni, jak dokonywali kiedyś inni ludzie na innych ludziach, ale sprawiliście, że Europa się cofa się. Tam, gdzie się walczy o konsumenta za wszelką cenę i broni się go i chroni i tak dalej, tam generalnie będzie musiało dojść do upadku, no bo przecież bogactwem narodu są przedsiębiorcy, a nie należy ich ograniczać. Stąd wracając jeszcze do wypowiedzi prezesa GPW, nadal uważam, że to jest bardzo zaskakująca. No jest zaskakująca, natomiast ja jestem przekonany, że
światli ludzie, i teraz nie chcę dokonywać jakiejś manipulacji, bo to tak jest, że wszyscy inteligentni ludzie wiedzą, że zgodzą się z jakimś stwierdzeniem. Nie, ale naprawdę wydaje mi się, że oni widzą jednak problemy, które są z pieniądzem dekretowym, czyli tym fiducjarnym, który my mamy w tej chwili. Widzą, jakie to rodzi problemy i mają świadomość tego, że może jeszcze uda się utrzymać te rozwiązania przez jakiś czas, ale nie da się tego robić na zawsze. Nie da się żyć z powiększającego się długu. Wszyscy ci, którzy brali kredyty na to, żeby sobie nie wiem, pojechać na wakacje, a potem brali kredyty, żeby spłacać tamte kredyty, a potem brali kredyty kolejne za to, żeby spłacać jeszcze te następne, znają tę sytuację. To jest po prostu zapętlanie się w długu. I nie mogąc zdobywać nowych źródeł dochodu, czyli biorąc kredyty na konsumpcję, nie powiększamy swojego przychodu i nie ma możliwości innej niż po prostu wpadnięcie w pułapkę kredytów i po prostu zbankrutowanie. Nie? Tak, no właśnie, bo zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o rozwój cywilizacji, to są zawsze dwa rozwiązania, znaczy pewnie jest ich więcej, ale teraz na potrzeby tego odcinka mówimy o dwóch. Albo władza i społeczeństwo dopasowuje się do tego trendu, jaki panuje i próbuje się zaadaptować. Coś takiego właśnie wydaje mi się, widzimy teraz w Stanach Zjednoczonych, że nastąpił odwrót, albo po prostu idzie wbrew całemu nurtowi i ten nurt w końcu go ciągnie, ale kosztem tego jest właśnie upadek tego establishmentu, który funkcjonował. I pytanie, co będziemy widzieli w Europie, tym bardziej, że zwróćcie uwagę, że ostatnie wybory w parlamencie, jesteśmy odcięci od polityki, tylko ja zauważam pewien fakt. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrywają coraz bardziej antysystemowi i antyunijni przywódcy. Co oznacza... Sprecyzujmy, nie antyunijni w rozumieniu samej idei, ale antyunijni w rozumieniu przeciwni aktualnej polityce, która jest prowadzona przez urzędników unijnych. Podkreślmy to. Nie parlamentarzystów, bo większość polityk, większość tych reguł, które mamy w Unii, nie są tworzone przez parlamentarzystów unijnych, tylko jest tworzonych przez biurokratów, którzy są niewybieralni w wyborach demokratycznych i oni tworzą prawo dla siebie. I z drugiej strony ja nawet nie do końca uważam, że jest ich za co winić. No, każdemu bliższa koszula ciału, tak, niż coś tam innego. Więc to wymaga naprawdę bardzo dużego samozaparcia, żeby nie dać się ponieść temu uczuciu. I ci urzędnicy tworzą przepisy po to, żeby im było dobrze. Jeżeli jakiś urzędnik jest rozliczany z tego, jakie modyfikacje wprowadził, to on będzie wprowadzał całą masę modyfikacji, tylko po to, żeby móc wykazać się, że wprowadził jakieś modyfikacje, że jeszcze bardziej dokręcił śrubkę, a nie zastanawia się na tym, jakie to przyniesie konsekwencje. I to widać nie tylko w urzędach, ale to widać, nie wiem, w firmach nawet. To czytając biografię Muska, tą przez Isaacsona napisaną, tam jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że Musk nie pozwalał na to, żeby jakakolwiek decyzja, regulacja czy jakaś zasada wprowadzona w jego fabrykach była wprowadzana przez komitet. Musiała być osobista odpowiedzialność. Tak, musiała być osobista odpowiedzialność. On potrafił podejść do stanowiska jakiegoś montera, gdzie wkręcano jakieś śrubki i on się pyta, czemu są 4 śrubki, a nie 2? A on mówi, no bo tak zostało ustalone. Kto ustalił? No komitet. Wkręcaj 2. Pięknie. I bardzo często okazywało się, że miał rację. Oczywiście wręcz on tam mówi o tym, jeśli mogę tak powiedzieć, że jeżeli w tym procesie likwidacji tych przeszkód nie trzeba było przywrócić 20% zlikwidowanych rzeczy, czyli że za dużo zostało zlikwidowane. 20% trzeba przywrócić, to znaczy, że za mało zlikwidowałeś. Jeżeli likwidujesz i nic nie musisz przywracać, to znaczy, że jeszcze jest dużo przed tobą do zlikwidowania. Wszystkie biografie Isaacsona są na mojej liście i ta Da Vinci i właśnie Muska, Jobsa mi się strasznie dobrze słuchało. Kurde, muszę powiedzieć, że to było niesamowite. No ja Muska w 2 dni połknąłem, bo naprawdę jest niesamowity. To jest książka, którą każdy, kto chce zobaczyć, co to znaczy być przedsiębiorcą, zachęcam do przeczytania. Nie jest
jednoznacznie pozytywna. No tak jak Isaacson. Tak, Zresztą, on pozwala sobie, chociaż mam wrażenie, że był przytemperowany kilka razy, ale już sam fakt, że pojawiają się takie bardzo słabe rzeczy na temat Muska, pokazuje, że jednak coś tam mogło przesiąknąć. Bryza obiektywizmu tak się pojawiła. Dobrze. Uwaga, mamy teraz kilka ważnych ogłoszeń parafialnych. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że będziecie mogli nas dzisiaj obejrzeć jeszcze 2 razy dla tych, którzy są tutaj, lubią nas oglądać. Pierwsza rzecz to AMA. AMA wpłynęło prawie 200 pytań, Łukasz. 200 pytań wpłynęło dzisiaj o godzinie 17, dobrze pamiętam? Chyba tak. Czy ktoś wie, o której godzinie dzisiaj mamy? Chyba o godzinie 17, zresztą myślę, że wiecie to doskonale. A zaraz po tym odcinku kwadransa z Kangą, dokładnie o 10:30, dlatego musimy kilka minut wcześniej się skończyć, kończymy rok szkolny w Kanga University, a to oznacza, że wszyscy wy, którzy tutaj jesteście, możecie się tam przelogować. Zaraz gdzieś tutaj pojawi się link do tego wydarzenia, bo będzie można wygrać kupę hajsu, jak to mówi dzisiaj młodzież. Także już widzicie, pojawiło się, pamiętajcie, zaraz jak tylko skończymy, wchodzicie tam. A ja, Łukasz, chciałem powoli przejść do dyskusji tego, co takiego nowego na Kandze w tym tygodniu. Oj, nowości jest tak dużo, że mamy nawet przygotowaną infografikę. Tak jest, także poprosimy tutaj studio o włączenie. Pięknie. Tak, prowadzamy dzisiaj Pepe do OPLN-a. Jutro pojawiają się stakingi związane z Solaną i Stronem, także bardzo ciekawe rzeczy, a w przyszłym tygodniu będzie prawdziwa bomba, bo pojawi się kolejny blockchain, troszeczkę z zaskoczenia chcemy go wprowadzić, ale oglądajcie nas za tydzień, będzie ciekawy bardzo news. Tak, zatrzymajmy jeszcze na chwilę tą infografikę, powiedzmy o tym blockchainie, który się pojawi w przyszłym tygodniu. Od razu się pojawią również 2 monety na tym blockchainie, to jest dość ważne. No, ale chciałem powiedzieć, że to jest w sumie też doniosły moment w tym tygodniu, że Solana i Tron, 2 bardzo ważne. Tron, w ogóle coś ciekawostka, przez ostatnie dni jak krew się lała na rynku, Tron się odbił. I to jest ciekawe. Pewnie można było zbadać dlaczego, ale śledzę również Trona. O Solanie zaraz coś powiemy, natomiast te 2 ważne kryptowaluty można już stakeować na Kandze i w ogóle wszyscy wy, którzy tradujecie, kupujecie, czasami sprzedajecie, zainteresujcie się proszę stakingiem na Kandze, bo wygląda bardzo ciekawie. Na Pepe do złotówki, do mega złotówki to jest ważne. To również jest zapowiedź tego, że w kolejnych tygodniach będzie można Pepe kupić u lokalsów, w bankomatach w Polsce albo w kantorach Kangi. I to tyle z tych nowości, które mamy na teraz. No właśnie. Tutaj Aleks się pyta o Tona, ale my Tona już mamy. Tak, mamy już od 2 tygodni, jeżeli dobrze pamiętam, więc zapraszam do tego, żeby śledzić. Ja śledzę w tym arkuszu, który prowadzę, zamierzam zrobić aktualizację transakcji na warstwie drugiej, we wszystkich warstwach drugich, tych najważniejszych, bo to jest tak naprawdę najlepszy indykator, które tokeny kupować. W Tonie to akurat ilość transakcji jest duża również i przyrasta i myślę sobie, że to może być... No w tym nowym blockchainie, który mamy wprowadzić, też jest całkiem ciekawie. Tak. Nie, to oczywiście będzie zaskoczenie. Ale właśnie, ktoś powiedział tutaj o Solanie. Pojawiła się plotka, że Solana ma problemy z regulatorem. No tak, bo tam pojawiły się śledztwa związane z... Teraz, żebym nie pomieszał, z Jump i tworzonym softwarem przez tą grupę. Tam faktycznie jest jakieś zagrożenie. Przyznaję, że znam tylko hasła, bo przygotowując się dzisiaj do kwadransu przyjrzałem i okazało się, że tam są możliwości, które mogą spowodować, że faktycznie Solana może mieć problemy związane z wyroczniami i tym, że była w jakiś sposób uprzywilejowana we współpracy z nimi. To, że tam się pojawił ten Fire Dancer, bodajże tak to się nazywa. Tak. I tam są jakieś zastrzeżenia. Co ciekawe, te zastrzeżenia zostały zgłoszone przez komisję, która do tej pory była uważana za bardzo prokrypto i dalej jest uważana prokrypto. I no, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat, proszę podzielcie się w komentarzach, dajcie znać, co tam według was się dzieje, ale faktycznie
prognozy co do ceny SOL są no, dosyć nerwowe. To znaczy mówi się o tym, że może być całkiem spora korekta, no ale zobaczymy jak. Ci, którzy wierzą w Solanę, oczywiście powinni skorzystać ze stakingu po prostu i przytrzymać tam tokeny na czas zimy, która być może tutaj nadchodzi. To jakby dodajmy, że ta informacja już nie jest takim jak gdyby tylko przeciekiem, ale o tym piszą grubi X-owcy. Jest taki twitterowiec, którego śledzę, CryptoBitlord, prawie 400 000 oglądów, znaczy ponad 300 000 obserwujących i to on właśnie napisał, że Solana może mieć teraz poważne problemy. No taka powiedzmy niedźwiedzia przysługa wyrządzona przez tutaj obserwatorów rynku. Zobaczymy, no bo to Solana była tym czarnym koniem, który napędzał nasze statystyki do wielkiej zieloności przez ostatnie lata. Okej. I próbuję sobie tutaj odtworzyć jeden ważny ważny news, ale niestety... To szukaj, to ja w tym momencie zacznę mówić o tym, co znowuż tam Michael Saylor powiedział. Ostatnio brał udział w wywiadzie gdzieś tam w jakiejś telewizji i powiedział, tłumaczył jak działa Bitcoin, powiedział, że firmy, które będą stawiać teraz na Bitcoina na zasadzie budowania swojej rezerwy, to są firmy, które będą przedłużały swoją żywotność 10-krotnie, 100-krotnie lub, i to jest ciekawe, 1-milionowo. I on, Michael Saylor powiedział, że przeciętny czas życia firmy to jest 10 lat. Nie wiem skąd wziął tą statystykę, pewnie wymyślił, ale mówi, że właśnie jeżeli się stawia na budowanie rezerwy, która jest niezwiązana z twoim biznesem, no to zawsze jak przychodzi ten taki moment, że firma usypia albo rynek zaczyna ją przeganiać, no to potrzebne jest jakieś zaplecze kapitałowe. I Michael Saylor mówi tak, jestem przekonany, że wszystkie firmy, które dzisiaj postawią na Bitcoina jako na rezerwę, właśnie będą mogły żyć nawet 10-krotnie dłużej, to jest 100 lat. Wyobraźcie sobie 100 lat. Dlaczego? Dlatego, że Michael Saylor, cwaniak, zaraz powiem dlaczego, wierzy w to, że po prostu wartość Bitcoina będzie nieprzerwanie rosła. On podał swoje ATH. Nie na najbliższy rok, w sensie nie na 2025, podam ci cenę i pewnie będziesz wiedział, dlaczego nie na ten rok, bo on powiedział $10 milionów. Tak. I powiedział, jak Bitcoin będzie wart $10 milionów, to nastąpi pewna taka zmiana, że on już nie będzie tak dynamicznie rósł do góry. Ale mówi, że spodziewa się tego chyba za swojego życia. A dlaczego Michael Saylor to cwaniak? Bo on tylko kupuje Bitcoina, ale sprzedaje akcje MicroStrategy, więc... No a tam, jeśli chodzi o akcje, to pojawiły się ciekawe sygnały, że sporo osób shortuje w tej chwili MicroStrategy. Ale z drugiej strony pojawiły się od razu głosy, że skoro oni shortują, to ktoś inny mówi, to ja dokupuję, że tutaj nie ma możliwości, żeby na tym stracić. To jest bardzo, w ogóle tutaj to, co ten wywiad z Michaelem Saylorem jest bardzo ciekawy. I teraz słuchaj, pamiętasz rozmowy na temat tego, jaki Bitcoin jest strasznie zły dla planety? No oczywiście. Pamiętasz, nie? No i teraz słuchaj, jestem ciekaw, czy słyszałeś kiedykolwiek o tym, że sztuczna inteligencja jest zła dla planety? Nie. Nie było, nie? Nic takiego. Że teraz mówi się o tym, że te centra serwerowe, które obsługują sztuczną inteligencję, to zużywają już więcej prądu niż na przykład Włochy. Ale o tym się nie mówi, że i zwracam uwagę na to, że ta sztuczna inteligencja tak naprawdę jeszcze nic bardzo pożytecznego nie robi. A tutaj zaczyna się mówić o tym, że mamy tak strasznie dużą konsumpcję tej energii. To jest ciekawe. Nie mówi się o zieloności, nie mówi się o tym, że tutaj zjadamy planetę, planeta płonie i tak dalej. Tak, ale sztuczna inteligencja zżera prąd. To tylko pokazuje, jak bardzo nieprawdziwe są te wszystkie zarzuty. To wcale nie o to chodzi. Nikt nie chce tutaj planety, dbać o planetę i robić dobrze, tylko tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego, najprawdopodobniej o pieniądze i władzę, jak zwykle. Ale jeszcze jedna rzecz o sztucznej inteligencji, bo Michael Saylor powiedział ciekawą rzecz. Był pytany o sztuczną inteligencję i powiedział, że sztuczna inteligencja to jest coś fajnego. Była tam też, chyba z nim to było poruszane, że zaczyna być widać, że centralne systemy sztucznej inteligencji są złe
co powoduje, że te wszystkie projekty kryptowalutowe rozproszone, związane z projektami sztucznej inteligencji mogą zyskać dużo więcej, właśnie poprzez to, że są niescentralizowane, nie stoi za tym jakaś korpo, ale mówi, wiele osób, które zajmuje się sztuczną inteligencją, stanie się milionerami, bilionerami i będą mieli tylko jeden sposób na to, żeby zabezpieczyć swój majątek. W Bitcoinie. Kupować Bitcoin. No, pięknie. Tak, Łukasz, to było ciekawe bardzo. Zostało nam 4 minuty, bo musimy się przygotować na zakończenie roku. Nie wyłączajcie jeszcze. Tak, jeszcze nie włączajcie, bo chciałem powiedzieć a propos wątku o naszej planecie. Więc zachęcam do tego, żeby każdy, kto jest zainteresowany tym, jak urzędnicy walczą o ochronę naszej planety, żeby zbadać historię tego, jak zostały podjęte decyzje w Niemczech o wyłączeniu elektrowni atomowych, które są szkodliwe dla środowiska, bo odpady, bo tam niebezpieczeństwo i tak dalej. No wiadomo, tutaj już nawet kiedy mówimy te zdania, to czujemy intuicyjnie, że coś jest nie tak. Ale oto okazuje się, że Partia Zielonych, która w latach 90. była gdzieś tam w koalicji, w każdej państwie Partia Zielonych ma trochę inną charakterystykę. To nie jest tak, że to jest jeden trend. No więc przy tej partii kręcili się ludzie ze związków zawodowych z kopalni węgla, które były w Niemczech ciągle jeszcze działające. No i było zagrożenie tego, że będzie się je zamykać, dlatego że powstają nowe elektrownie atomowe. No i tam jeszcze jest mowa o finansowaniu przez Rosjan, którzy chcieli, żeby Niemcy uzależniły się od ich gazu. Oczywiście znowu zwracam uwagę wszystkim, którzy nie śledzą tego. W Niemczech otwierane są nowe elektrownie węglowe, wydobywa się coraz więcej węgla, więc jakby to tak a propos zieloności. No i od momentu, w którym gaz zniknął, dostawy gazu zostały wstrzymane z Rosji, to Niemcy nagle uznały, że gaz jednak nie jest zielony, tak, ale za to zielony jest pelet, więc pelet jest zielony. Ale to, o czym ty powiedziałeś odnośnie elektrowni atomowych w Niemczech, to w ogóle jest, polecam uwadze taki list, który wysyła BlackRock do swoich partnerów. I on wysyła raz w roku, gdzie opisuje takie różne, ogólny taką strategię i plan działania. Nie chcę w tej chwili tego komentować, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy, natomiast faktycznie zaczyna być widoczna pewna hipokryzja, która pojawia się tam w tym liście. Mowa jest oczywiście o ESG, czyli o tym zielonym ładzie, tak. o tym, że powinniśmy tutaj dbać o środowisko. No i oczywiście nic dziwnego, bo BlackRock zainwestował w największą firmę produkującą elektrownie wiatrowe na przykład. To jest taki pewnie przypadek, że oni tutaj teraz to promują. No ale istotne jest jeszcze jedno. Kogo Larry Fink, szef BlackRocka, przedstawia w tym liście jako wzór, jeśli chodzi o zarządzanie energią? I to jest bardzo ciekawe. Zaskocz mnie. Niemcy, które zamknęły swoje elektrownie atomowe, najbardziej zielone, jeśli chodzi o dostarczanie energii. To nie jest idealne źródło energii. Nie jest idealne, nie ma idealnego. Natomiast ono jest najbardziej zielone z tych wszystkich, które w tej chwili mamy i ma realny wpływ na to, ile kosztuje energia elektryczna. I oni zamknęli te elektrownie jądrowe, otwierają nowe elektrownie węglowe, no i są pokazywane jako mistrza transformacji. Myślę, że tutaj Laremu nie wyszło, jednak to, co tam się dzieje, nie jest właściwe i myślę, że Niemcy będą mieli duży problem właśnie między innymi z tymi swoimi działaniami jeszcze z lat 90., bo to tak jak powiedziałeś, to są efekty tego, co było robione w latach 90. i na początku tego wieku. Łukasz, musimy kończyć, ogłaszam wyniki konkursu. Tak, dobra? Przypominam, nasz nieustający konkurs dla wszystkich tych, którzy są mega analitykami, umieją przewidzieć, przeprowadzić analizę techniczną i wywnioskować z wykresu przyszłą cenę Bitcoina. W każdy wtorek o godzinie 9 sprawdzamy kurs i wyłaniamy tę osobę, która była najbliżej, najlepszą wiedzę, umiejętności miała, bo dzisiaj możecie przewidzieć tą cenę, dzisiaj lub jutro, jaka będzie za tydzień. Tak. Piszecie hashtag kwadrans z Kangą 208 i podajecie cenę Bitcoina wyrażoną w dolarach,
a my sprawdzamy tą cenę w przyszły wtorek o godzinie 9 na rynku Bitcoin do USDT na Kanze. Tak, i każda osoba, która będzie najbliżej, zaraz wyjaśnimy, to znaczy najbliżej, dostaje 10% wszystkich łapek w górę pod tym materiałem. Dzisiaj byłoby to prawie 70 kang, 68,6 kangi. Byłoby, ale nie zgadł. Nikt nie trafił, tak, to od razu już tutaj mówię. Warunek jest tylko taki, żeby osoba, która najbliżej trafi, żeby różnica pomiędzy prawdziwym wynikiem a tym przewidywanym była mniejsza niż $25, ale można ten stan rzeczy zmienić. Wystarczy napisać drugi komentarz, jakikolwiek. Fajnie jakby był w temacie, ale bawią mnie te, które są też nie w temacie i wtedy ta tolerancja zwiększa się do $100. Uwaga, jeżeli udostępnisz ten materiał i wygrasz, dostajesz 20 kang dodatkowo, to takie dodatkowe założenie. I proszę, udostępniajcie ten materiał bez względu na to, czy bierzecie udział w konkursie, czy nie. Wszak tak chcemy o sobie myśleć. Jesteśmy powiewem kryptowolności. No i to chyba wszystko. Tak, nie zapomnijcie kliknąć w subskrybuj, łapka w górę, dzwoneczek, bo to jest dla nas bardzo ważne. Chcemy mieć od Was feedback, że to, co robimy, jest dobre, dajecie nam energię do działania i to naprawdę ma dla nas bardzo duże znaczenie. No i zapraszamy Was na przyszły wtorek, godzina 9:30, telewizja śniadaniowa z Kangą, no a w najbliższą sobotę o 19:00 no comment, jak zawsze. W każdą sobotę. Tak jest, pokazujemy, słuchajcie, w tej chwili link na kolejne wydarzenie, zaraz się pojawi w komentarzu jeszcze raz. Łukasz, okrzyki wojenne. Ja klasycznie BCK, Bitcoin ciągle królem. A ja KNF, Kanga na fali. No i co? Bardzo dziękuję. Widzimy się o 17:00 ze wszystkimi, a ci, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zaraz na nowym live'ie. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.